Cuervo, niewielka miejscowość położona w stanie Nowy Meksyk, zaraz obok słynnej drogi 66. Wioska powstała około 1901 roku, a w szczytowym momencie zamieszkiwało ją 300 osób. Jak wiele innych miejscowości po upadku słynnej Drogi Matki i powstaniu międzystanowej 40, mieszkańcy zaczęli opuszczać Cuervo, aż stało się pustym miastem duchów. Dziś spotkamy tutaj porzucone stare samochody, zakłady, domy, szkoły oraz kościół, w którym podobno kilka lat temu doszło do zbrodni. Zanim zaczniemy i przeniesiemy się do słonecznego Meksyku, to zostajmy jeszcze chwilę w zaśnieżonej Polsce. Idą święta, a więc czas kupowania prezentów, a mamy dla Was małego protipa, jak zaoszczędzić na zakupach online. A to wszystko dzięki Letyshops, który jest partnerem dzisiejszego odcinka. Wchodzisz na stronę letyshops.com, rejestrujesz się i instalujesz wtyczkę. Następnie wyszukaj spośród niezliczonej ilości sklepów ten, który Cię interesuje. Dajmy na to, niech będzie to Empik. Przechodzisz na stronę i szukasz prezentu, załóżmy naszej książki. W tym miejscu widzisz już pierwszy rabat, jaki Ci się naliczy, a tutaj procent cashbacku, czyli ponad 13 zł wraca do Twojej kieszeni. Letyshops oferuje ponad 2000 sklepów, w których na pewno już robisz zakupy online, ale czemu nie skorzystać z tej oferty, jeżeli ma być taniej? W opisie tego filmu, tam na dole umieszczamy link do Letyshops, więc sprawdźcie sobie ich ofertę, a my wracamy do Cuervo. One way or another. To żebyśmy na chatę nie weszli kogoś tylko. No chyba nie jest tam kościół z przodu? Jest, jedź prosto, no. To jest stara Road 66, to dokładnie gdzie teraz jedziemy. Jakaś stara koparka. Tak, tu jest jakaś kopareczka, tam jeszcze jest jakiś budynek. Widzicie? Tam dalej mieszkają ludzie. Jest nowy dach, a tu większość jest opuszczona. Trzeba się tu zatrzymać po prostu na środku. Jak na dzikim zachodzie, co? Jak na dzikim zachodzie, no tu się trzeba zatrzymać i po prostu połazić, co nie? Pod salon. Tak. Właśnie, co tam jest napisane? Cuervo. O! Oryginal, nie? Jest tak gorąco, że aż w kamerze leci ten. Buja się obraz od powietrza ciepłego. Plan jest taki, żeby się rozdzielić, żeby szybciej to badać i zobaczyć jeszcze więcej. To w tych krzakach trzeba naprawdę uważać na skorpiony i tak dalej, co nie? Skorpiony, węże, no. pająki. Słuchajcie, ja sobie pójdę może prosto dalej, bo zostawisz mi kluczyki, to wcześniej wrócę do auta i ogram z drona, co nie? A wy to... Polecimy do przodu. Proszę bardzo. Jeszcze Cuervo. Siema. Tam po drugiej stronie jest, wiecie? Jest po drugiej stronie, ale po drugiej stronie Tylko jest... stanówkę przebijać trochę tak słabo. Stąd. Nie no, na pod to można by przejść, ale wydaje mi się, że tam to jest bardziej zamieszkałe już. Tak, tam to jest zamieszkałe. No. Dobra, polećmy i zobaczymy co jest. Rozdzieliliśmy się, aby szybciej to badać i my bez kitu nie żartowaliśmy z tym, żeby uważać i patrzeć pod nogi, bo tutaj naprawdę są i grzechotniki, i te takie skorpiony, więc nie byłoby fajnie. I jeżeli byście łazili, no to chodźcie po tym, po ścieżkach bardziej, co nie? A nie po samej trawie, tak? Historia miasta zaczęła się na początku XX wieku, to patrząc po tym domu, to tak... On chyba jest od początku tego historii miasta. Zaraz wam powiemy tą historię, bo jest w miarę ciekawa, jak chyba wszystko. Trochę bym Jak on, sorry, że przerywam, jak one skaczą wysoko? No one latają prawie. Strasznie dużo ich tutaj jest. W sumie Cuervo z takiej miejscowości granicznej, bo można powiedzieć, że motelowej, zamieniło się bardziej takie miejsce dla ludzi jak my, czyli miłośników takich opuszczonych miejsc. No i też czemu i jak powstało to miasteczko? Powstało mniej więcej na początku XX wieku, w 1901 roku, za sprawą linii kolejowej, która tutaj zaczęła biec ze wschodu na zachód, czyli linii, przy której, no, która dawała życie. A czemu tak mówię? Ponieważ właśnie wokół tej linii, wzdłuż tej linii powstawały miasteczka, powstawało życie i właśnie tutaj zaczynali się osadzać ludzie. Następnie wzdłuż tej linii również powstała droga 66, czyli drugi okres prosperity. Ciągle często używamy tego słowa, ale on najlepiej odzwierciedla, o co chodzi. Czyli lata 20 XIX wieku jeszcze większy wpływ miały na to, bo wiadomo, że tutaj była budowa, tu robotnicy byli, usługi, no miasto rozkwitało. A zakończyło się to wszystko, kiedy powstała droga interstanowa, tak mogę to nazwać.
czyli 40, która przebiega przez środek właśnie tego miasta. No i żeby tutaj dojechać, trzeba by zjechać z tej drogi, no to już nie ma sensu. Zadzwońcie do Rose z Oxter Dome w Kalifornii. Chyba jest numer kontaktowy. Jest? Trzeba zadzwonić. Tylko tak mało czytelny. To Rose się nigdy nie dowie. Rose, jeśli na sekundę tu... Mało czytelny, ale generalnie generalnie można zobaczyć, że właśnie są pozostałości po jakichś przyczepach, tego typu rzeczach. I rzeczywiście, tak jak Konrad mówił, to była taka typowa mieścina przy drodze. Jadą kanamy. Amerykańskie te kłady. Widzicie? Na pacę wiezie. Tutaj mamy kościół. Jak widzicie, jest napisane no trespassing, żeby nie przełazić, ale i po drugie jest też zamknięta furtka, ale z tym kościołem wiąże się bardzo ciekawa historia. On jest zamknięty, dlatego że po pierwsze to sprawdziłem, a po drugie oglądałem film na YouTubie, gdzie koleś był w tym mieście i opowiedział bardzo ciekawą historię. Ten kościół, w środku tego kościoła kiedyś, parę lat temu, znaleźli ubrania różnych kobiet. Najczęściej była to bielizna i ta bielizna była przyczepiona do ścian i było opisane, co dany mężczyzna robił z tą kobietą w tym domu, w tym kościele. I prawdopodobnie, to nie jest potwierdzone info, dochodziło tutaj do gwałtów. Co zostało później sprawdzone przez policję, ale jakby nie wiem jaki był finał i ten ślad się urwał. Wiem na temat jeszcze jedną rzecz, że ten facet chodząc sam po tym mieście był przez kogoś obserwowany i śledzony przez jakiegoś pick-upa, więc tak naprawdę jak się dzisiejszy dzień skończy i czy w Cuervo jeszcze ktoś mieszka i będzie za nami łaził, zobaczymy, ale jest to naprawdę mega interesujące miejsce na Route 66. Tam jest górka, na którym jest napis tej wioski, miasteczka byłego, czyli Cuervo. A Łukasz znalazł jakiś fajny samochodzik, czy pozostałości. Swoją drogą właśnie mówiliśmy, że część tej miejscowości jest zamieszkała, bo tak rzeczywiście jest. Do 2011 zresztą to miało prawa miejskie, ale o tym powiem za chwilę. My się skupiliśmy na tej bardziej opuszczonej stronie, zresztą zobaczcie, historia motoryzacji jest dalej obecna, historia Route 66, muszę w końcu iść do lokopedy, i historia związana właśnie głównie z motoryzacją, na której się znam średnio, więc może, nie wiem, zawołajcie złomnika, to wam powie, co to było za autko. Bo ja nie jestem w stanie to odróżnić, bo nie wiem, może Chevrolet jakiś. Nie no, w dobrym stanie jest, wycieraczki fajne, wszystko fajne, eleganckie, fajne takie. Polecam. Dawaj tam na górę pójdziemy, bo tam też widziałem jakiś opuszczony jeden samochód i tutaj są jeszcze kolejne opuszczone budyneczki. Właśnie te opuszczone fury to taki symbol tego miasta i tej drogi. Ło, jaki tam kozaczek stoi. No właśnie mówię i zobacz, że tam z tyłu też jakieś stoją, tylko nie wiem czy to są używane, bo tutaj wygląda trochę dalej jakby ktoś mieszkał. Ale tak jak mówiłem, że tutaj to nigdy nie wiadomo czy ktoś mieszka, właśnie czy nie. ciężko stwierdzić, do 11 roku to jeszcze było normalne miasto. Później zrezygnowali z kodu pocztowego i tą tożsamość prawną straciło. Chyba nie tyle co oni pewnie zrezygnowali, co po prostu to jakiś stan rezygnuje z No takiego tak, o to chodziło, no. Chodź jeszcze tutaj zobaczymy. Ale tam są nowe okna, czyli tam ktoś może mieszkać. No może, ale tutaj Ale nie musi. kolejna furtka. Ale wiesz co, ta furka to już takie 50, 60, raczej 50 nawet. Nic tylko brać i jeździć. Wbijaj. Wbijaj. W ogóle podobają mi się te kształty tych samochodów właśnie z lat 50. amerykańskich, tych ogromnych krążowników. Silnik 7.0, wbijasz się do takiego. O, ty no też wygodne. No mówiłem, że wygodne są sprężynki. Ford System, no to pewnie Ford. Amerykański samochód. jakąś chatę obody. Koło kościoła mamy kolejny domek. Cały czas, słuchajcie, patrzę pod nogi, bo mam nawalone we łbie, że zaraz coś mnie upieprzy. Gdzie jeszcze znajdują się stare sprzęty typu, słuchajcie, telewizor firmy Olympic. Widać, że to jest właśnie klimat Route 66, co nie? Tu chyba była jakaś kuchnia, mi się wydaje.
Nie, to mógł być jakiś zakład fryzjerski, bo są takie obrotowe fotele. Zobaczcie, tam jest następny fotel. Tak, to wygląda jak jakiś zakład fryzjerski. Regulowane fotele obrotowe, one są przytwierdzone na stałe do ziemi, nikt się nie da ruszyć. Tu są takie lampa, nie lampa, tylko taka suszarka stara na głowę dla kobiet, do trwałej. To był zakład fryzjerski na 100%. Wychodzę z tego zakładu fryzjerskiego i pójdę tam za kościół, ale cały czas w tle możecie słyszeć takie no, szum samochodów, a to dlatego, że ta międzystanowa 40 biegnie centralnie tam i zobaczcie, jak to jest blisko, to jest zaledwie, nie wiem, 15 metrów. Tu była stara Route 66, co zmieniło diametralnie życie tych ludzi. Po prostu ta wioska znikła, co nie? Tutaj, o tam dalej widać, że są jakieś nowe domy, jakieś ciężarówki stoją, a tak to kompletnie nikt tutaj nie mieszka. Można się poczuć jak w jakiejś meksykańskiej chatce. I rzeczywiście ma się wrażenie, że to... No może nie tyle co kapsuła czasu, bo jest strasznie poniszczone wszystko, ale ewidentnie to było zamieszkane jeszcze tak 30-40 lat temu. To mogło być zamieszkane, powiem Ci, że nawet jeszcze 2011. Możliwe zresztą, w sumie mógł tego nikt nie zmienić, a jest kółka miatu gniazda. Albo dalej. No, ulepiła sobie, albo jakiś szerszy mutant. Kuchenka gazowa. No ale tamten co byliśmy to jest nowa kuchenka gazowa, więc oni chyba tych kuchenek nie grają. Spójrzcie jaka lodówka jeszcze. Takie typowe lata 70. w Stanach Zjednoczonych. Wielka lodówa. Śmiesznie to wygląda. Tutaj było widać, że no kuchnia, coś na zasadzie aneksu kuchennego. Tutaj był zlew, czyli od razu się wchodziło do aneksu kuchennego. Niby mała chatka. Tutaj jest na przykład sypialnia, zobaczcie. Jeszcze było łóżko, materac, jakieś szuflady. No, trzeba pamiętać, że to jest mała mieścinka, naprawdę mała. Coś bym powiedział jeszcze 100 lat temu, no to tutaj był dziki zachód. I to właśnie między innymi w tym miejscu, jeśli kojarzycie te filmy z dzikim zachodem, z westernem, to właśnie tutaj takie rzeczy miały miejsce. Nieopodal jest ta droga kolejowa. I tak naprawdę zazwyczaj takie miasta na początku powstawały wzdłuż tej drogi kolejowej, no bo kolej łączyła zawsze coś. Wschód z zachodem w tym momencie, no i towary, które były wożone. Kolej się zatrzymywała tutaj między innymi po środku, no i w tym miejscach, gdzie się ta kolej zatrzymywała, tworzono wioski. Tworzono właśnie wioski, usługi, firmy, no i w ten sposób tworzyły się mniejsze i większe miasta. Tak samo powstało te zwane Cuervo. To jakiś salon w takim razie musiał być. Kolejny budyneczek. Parę lat i to wszystko przestanie istnieć, jak już widzicie. Tutaj już nie ma połowy ściany, bo się zawaliła i to zobaczcie, jak to jest zbudowane. To wszystko jest jakby z cegieł, z tej gliny, która jest tutaj dookoła. Więc jak kopnę, to zobaczycie. Widzicie? Nawet nie jest cegła, tylko ta glina po prostu. Czyli można powiedzieć, że coś zrobione na zasadzie lepianki i tylko fundamenty są z betonu. Jestem na ulicy Bonda, Bond Street i zobaczcie, jakże ten znak Dead End, martwy koniec, jest niezwykle wymowny. Tu jest dalsza część naszej dzisiejszej wioski. Zobaczcie, jeszcze od samochodów jakieś lampy leżą. Dalej chata. Może się żaden grzechotnik nie wygrzewa na wejściu. Co mamy w środku? W środku drewniana podłoga. Jeszcze takie jakieś ozdoby na drzwiach pozostały. Sprawdzam, ale to jeszcze jest git.
Cały ten dom chrupnął, jak do niego weszłem. Wszedłem. To jest chyba, tu chyba była kuchnia. Jak się przypatrzycie, elektryczna kuchnia jeszcze stara. Kurde, ale tu jest klimat. A takich wiosek jest co niemiara. O, widzicie? I tutaj już na przykład jest, że jest private property, czyli prywatna jakby posiadłość, zakaz wstępu, no i że niby jest monitorowane, raczej wątpię, ale ciekawe jest to, że jest tu rozciągnięty pastuch dookoła. Widzicie? Tu idzie taka żółta linka, więc ktoś zabezpieczył w jakiś sposób swoją posesję. Tu chyba był jakiś sklep, ale tam dalej mnie korci podejść, bo tam są chyba takie urządzenia do wydobywania ropy naftowej. Człowiek tu naprawdę może się poczuć jak na innej planecie. Słuchajcie, kaktusy, czerwona ziemia, upał i zobaczcie, Cuervo. Pewnie jeszcze mieszkańcy, którzy tu dalej mieszkają, budowali to. O, w ogóle tam jest pranie w tym. Czyli ten dom jest na 100% zamieszkały. Zobaczcie, jeszcze pranie rozwieszone. Najbardziej mnie ta karetka ciekawi. Zawsze chciałem taki amerykański ambulas zobaczyć od środka. To wygląda jak w GTA trochę, co? No, Tutaj trzeba uważać na te na wszystko. duże kolce, które wbijały nogi. Tutaj na wszystko trzeba uważać. Taki skup złomu sobie robi, albo odnawia te auta, albo wyciąga jakieś rzeczy, które są coś warte. Da się? Ale tutaj zobacz, masz oxygen equipment, czyli no można powiedzieć ekwipunek tlenu. Tutaj mamy jakieś półeczki. Tutaj normalnie tak można było siedzieć. Tutaj po środku pewnie dało się wsadzić nosza. Tutaj jest miejsce dla lekarza. No i wiadomo, kierowcy, medyka. O, tutaj w tych na przykład półeczkach jest wiadro, ale kiedyś też były pewnie jakieś medykamenty albo inny sprzęt medyczny. Tam też są jakieś części. No fajnie wbić do amerykańskiej karetki. A teraz można wbić do amerykańskiej innej furki. Możecie się poczuć jak kierowcy amerykańskich krążowników. Wszystko oczywiście w milach. Mile, jeśli chodzi o paliwo, a tutaj zobaczcie akumulator jak był naładowany. Jeśli chodzi o fuel jest. Tutaj no to w jak to się mówi? W czym tutaj jest? W galonach. W galonach, tak, galonach. 1 galon to mniej więcej 3,5 litra? W ogóle jestem na jakimś placu, tam stoi jakaś ciężarówka, naczepa. Ta ciężarówka to już raczej nieużywana. Wszędzie jest czerwona ziemia i mnóstwo koników polnych, które cały czas przypominają mi, że trzeba uważać, gdzie się stąpa. A tutaj są te takie pompy, chyba to się tak nazywa, do wydobywania ropy, takie małe. Tak, i beczki dookoła, zobaczcie. To tak chodziło, góra, dół i wyciągało ropę. I to jest właśnie coś, co mega nam się podoba w Stanach, że jeżeli na swojej działce znajdziesz ropę, to ta ropa jest twoja i jesteś po prostu wtedy bogaty, znaczy no jesteś, zależy ile masz tej ropy, co nie, ale prawdopodobnie zostaniesz milionerem. No nie tak jak u nas, no niestety. Jeżeli ktoś z was zgrał w Fallouta, to dokładnie taki sam klimat panuje w tym miasteczku. Drugi temat jest taki, że podobno Cuervo jest wykorzystywane do przerzutu narkotyków. Nie wiem ile jest w tym prawdy. Podobno tutaj ludzie spod ciemnej gwiazdy przyjeżdżają właśnie przerzucać siuwaks, gdzieś ukrywając go w tych opuszczonych domkach. No tak mi się przynajmniej wydaje, że no chyba to jest jedyne racjonalne wytłumaczenie, czemu by mieli to tutaj robić, no. Dobra, czyli można powiedzieć, że ten dom na pewno jest zamieszkały, bo nawet jest antena. Można powiedzieć, że tamten dom z tyłu jest zamieszkały. Tak, i tam jeszcze obok może być jeden, czyli no 3 domy na pewno są zamieszkałe.
tutaj kończy się nasza wyprawa po Cuervo, ale nie podróż po Stanach. Inne filmy z serii możecie zobaczyć klikając w playlistę, która wyświetla się teraz na ekranie. Dziękujemy za dzisiejszy odcinek i pamiętaj, że jeżeli doceniasz naszą pracę, to kliknij w subskrypcję oraz zajrzyj na naszego Patronite, gdzie szykujemy się do kolejnej zagranicznej wyprawy. Do zobaczenia na następnej wyprawie. Wiem, powtórzenie na sam koniec.